Dzień dobry. Ostatni dzień Hoćmin. Dokładnie. Robimy ostatnią wycieczkę do centrum, znowu autobusem. Bardzo nam się spodobało podróżowanie autobusem. Prawda? I będziemy wysyłać pocztówki, bo nigdzie nie udało nam się znaleźć poczty w okolicy, ja nie wiem. Jest tylko jedna, ta główna poczta w Ho Chi Minh, która jest takim zabytkiem. Tam jest mnóstwo turystów, ale chyba nie mamy wyjścia, musimy tam wrócić. Na pewno gdzieś są też inne, ale albo znajdowałam, że oddziały są zamknięte, albo na przykład był jeden oddział, gdzie było 100 opinii i średnia 2,0. No to tak niezbyt mi się tam chce iść. No i jesteśmy drugi raz na poczcie. Tutaj. Idziemy wysłać kartki do rodzin, żeby wiedzieli, że żyjemy. A może bardziej spróbować wysłać, bo ostatnio było tak dużo tu ludzi, że musieliśmy uciekać. I nam się nie udało. Ale teraz mamy wypisane kartki i brakuje nam tylko znaczki. Powinno być dobrze. I wydaje się, że jest mniej ludzi. When you get it, let us know. Ale może tylko na zewnątrz. The race is on. Jeśli interesuje Was główna poczta w Ho Chi Minh, to mamy dobrą wiadomość. Odcinek o niej znajdziecie już na naszym kanale. Wpadnijcie zobaczyć, co kryje ten kolonialny budynek i dlaczego wciąż przyciąga tłumy turystów. Dawid, kiedy ostatni raz pisałeś ręcznie? W ogóle ręcznie? No. Chyba w szkole byłem. Bardzo dawno. Nowy challenge. A nie, na studiach. Na studiach pisałem. No. Od studiów chyba nie bardzo. Bierzemy kartki i idziemy je nadać. Jest lekka kolejka. Mamy już przyklejone znaczki i teraz musimy wyjść przez pocztę i gdzieś tam powinna znajdować się skrzynka. Nie jest łatwo. No nie wiem, gdzie jest ta skrzynka podłączona. Ale będziemy wyjść i na lewo. Na lewo. No tam jest taki zielony pojemnik. Chodź, do niego wrzucimy. O, to chyba tutaj. Zobacz. Ten po prawej to przesyłki międzynarodowe. Wietnam. Myślisz, to się rzuca? No. Zatrzymaliśmy się przy żółtej skrzynce, by wyglądała jak idealne miejsce do wrzucenia pocztówki. Szybko jednak okazało się, że to tylko atrapa. Pewnie dowiedzielibyście się też o tym procesie więcej, ale mieliśmy włączonego timelapsa, więc ruszajmy dalej. Będąc w Wietnamie trzeba spróbować 3 różnych rodzajów kaw. Pierwsza to jest na mleku kokosowym, tylko rzeczywiście nie takim jakby rozwodnionym, tylko mleczkiem skondensowanym z kokosa. Druga to jest słona kawa, która jest taką jakby słoną pianką, trochę słoną bitą śmietaną u góry. A trzecia to jest kawa mleczna z jajkiem. I właśnie teraz znalazłam miejscówę i będę próbowała już ostatniej z tych kaw, czy właśnie kawy z jajkiem. Przyznam szczerze, że nie mam pojęcia, jak to będzie smakowało. Podobno jest naprawdę bardzo dobra i nie mogę po prostu wyjechać z Wietnamu bez spróbowania tej kawy. Jest dobra, ale lekko słona. Wietnam słynie z naprawdę dobrej kawy i widać to na każdym kroku. Kawiarnie są dosłownie wszędzie, a ilość i różnorodność sprzętu do jej parzenia potrafi zaskoczyć. Kawa wypita, mam 2 przemyślenia. Po pierwsze, trochę mnie brzydziło to, że tam było surowe jajko. Pewnie tylko surowe żółtka, bo to trochę smakowało jak taki fogiel-mogiel z kawą. Było bardzo dobre, ale i tak moim zdaniem, i to jest przemyślenie numer 2, wygrywa kawa na mleku kokosowym. To jest po prostu tak przepyszna kawa. Sama sobie ją zrobiłam nawet w naszym mieszkaniu, bo zostało nam trochę mleczka z obiadu.
Dodałam go za dużo, więc będę musiała próbować szukać proporcji, ale kawa na mleku kokosowym jest po prostu przepyszna. Tutaj kawa to sprawa tak codzienna, że nie trzeba nawet zsiadać ze skutera, żeby ją kupić. W wielu miejscach wystarczy podjechać, zamówić, zapłacić i od razu ruszyć dalej. Wszystko odbywa się bez chodzenia z pojazdu. To idealne rozwiązanie w zatłoczonym Saigonie, gdzie skuter jest podstawowym środkiem transportu. Ale o tym opowiadaliśmy już w innym odcinku. Wzdłuż ulicy, oprócz niezliczonych kawiarni, działa mnóstwo małych biznesów. Ludzie sprzedają domowe obiady, zupy na wynos i kolorowe mrożone napoje w plastikowych kubkach. Wszystko dzieje się na chodniku. Szybko, głośno i intensywnie, czyli dokładnie tak, jak wygląda codzienne życie w Saigonie. Dorwaliśmy kebaba przy ulicy. Zobaczymy, jak będzie smakował. Przy okazji pani nam wcisnęła jakieś mleko z kukurydzy, ale w sumie coś naprawdę nietypowego, więc zobaczymy, jak to będzie smakowało. A to kolejny kebab. Jak widać, to nie jest żaden wyjątek. Chociaż rzadko spotykany, bo w większości przy ulicy sprzedają albo bułki, albo takie gotowe dania zamknięte w pudełku, gdzie, jak zwróciłem uwagę, były jakieś makarony, jajka, no z przyprawami. Tutaj, a tutaj to nie wiem, co to pani sprzedaje. Szukamy zaparzacza do kawy, ale tutaj chyba nie mają na sprzedaż. O, patrz, jaki złoty. Hej! O kurde, Jest. jaki ekskluzywny. No, Ile kosztuje? zobacz jeszcze to. Ja bym tak bardzo chciała taki zestaw do parzenia Zestaw? herbaty. Tak. bo tam jest z tym. O, wait. Fajnie nam się zapakuje. Dokładnie, już pakuję w folię. Już miałem swój najdroższy zaparzacz. Generalnie skończyliśmy jak typowi turyści. Takie coś dodają za darmo do kawy, gdy kupicie w supermarkecie. Oczywiście gorszej jakości, Aluminiowe. aluminiowe, a ja zobaczyłam złote i stwierdziłam, o jest piękny, ciekawe ile kosztuje, 4 dychy. Ale jest dużo lepiej wykonany, dużo grubsza blacha, bo to jest stalowy. No to też Nie ma prawda. ukryć, także naprawdę Nie teraz no, ładnie. jest dobrej jakości, więc kupujemy, ale tak się śmieję, że przez miesiąc chodziliśmy i o dobra, może tego nie potrzebuję do kawy, a jak coś to kupię kawę i będzie za darmo. A w końcu kupiłam w kawiarni w Ho Chi Minh, w dystrykcie pierwszym, którym jest najdrożej, ale jest złote, ładnie wykonane, więc moim zdaniem warto. A teraz idę szukać Gabi, bo gdzieś zginęła w sklepie z ubraniami. Zazwyczaj się nie rozdzielamy, ale tutaj w Wietnamie czujemy się na tyle bezpiecznie, że nie mamy z tym problemu. Kupiliśmy banany w cieście, a okazało się, że to jest ciasto z serem i chyba jakimś sosem majonezowym. Albo serowym, tyle będzie z banana. No cóż, ale to jest hit, bo tutaj jest banan, tu ma skórkę, wszystko jest z bananem. No, a to dostaniemy ser. Brawo, masz już sprawę. Co kupiłeś? Papierki czekoladowe z Tapioką? tapioką. Chyba się udało. Tutaj wbrew pozorom jest bardzo dużo bubble tea, ale mało z tapioką. W Tajlandii było tak, że wszystkie były tak naprawdę z tapioką, a tutaj musimy tak pół na pół. Czasem są żelki, czasem tapioka, ale Dawid już się nauczył, co mówić, żeby dostać tapiokę. W większości są żelki, mam wrażenie, a one nie są za dobre.
Właśnie byliśmy świadkami wypadku, zderzyły się ze sobą dwa skutery. No, ruch tu jest nieprawdopodobny, więc można powiedzieć, że to nic niezwykłego, że wypadki się zdarzają. Straszne jest to, że pan, który jechał grabem, dostarczał jedzenie, no wyglądało to źle, bo przeleciał przez kierownicę, sunął po asfalcie, no stał, ale bardzo kulał. Możliwe, że pod wpływem jeszcze emocji, stresu, można powiedzieć, że dokuśtykał do chodnika, pomału tam zbierał rzeczy, w ogóle przechodnie jako jedyne osoby zaczęły pomagać zbierać rzeczy, które się wysypały ze skutera. A motorysty dalej jechały i były Dokładnie. osoby, które se przejechały mu po rzeczach Lub generalnie. trąbiły wręcz, Tak. czemu tam się korkuje. Więc no, jest spora znieczulica mimo wszystko osób, które są na skuterach. No korkuje się cała ulica, ale no, zdarzył się wypadek, więc warto by poczekać, a nie wyprzedzać, przejeżdżać tam po jakichś kartkach, które temu panu się wysypały. Jeszcze nie mógł zbytnio chodzić, więc... Dokładnie, naprawdę miał problem, żeby ogarnąć swoje rzeczy. No, to słabo wyglądało. Podczas tego wyjazdu pokochaliśmy mochi. I można je kupić w naprawdę wielu smakach. Moje jest ulubione kokosowe. Dawid oczywiście wybiera czekoladę, ale też są z marakują, z borówkami, z truskawkami. Ale ładne opakowanie ma. No. Praktycznie w każdym azjatyckim mieście, gdzie jest rzeka, są dwie opcje możliwości zakupu biletów. Dla turystów kosztujących 180 IDR i to jest wycieczka statkiem i normalny tramwaj za 15, który po prostu doprowadzi nas do danego punktu. My chcieliśmy popłynąć tym tramwajem, bo jest to opcja szybsza, tańsza, bez żadnych komplikacji. No ale okazało się, że jednak warto by było rezerwować bilety online, bo są wyprzedane. Chociaż jest to tak jakby zwyczajny autobus wodny, nie żaden właśnie promy wycieczkowe. No to pierwszy rejs był o 20, jest godzina 15. Czyli No na 5 godzin nie ma żadnych rejsów. tak, Znaczy są, tylko wszystkie wyprzedane. wyprzedane, no. My nie będziemy tyle czekać, bo jutro wylatujemy, więc musimy się jeszcze trochę spakować. Idziemy na piechotę przejść się, zobaczyć to jakby biznesowe centrum Ho Chi Minh. Zrobimy parę fot i wracamy spacerem już do domu. Przez tydzień szukałam kawy z jajkiem, po czym przyjechaliśmy do pierwszego dystryktu. Egg Coffee Saigon. No cóż, ale moja też była bardzo dobra. Naszym kolejnym celem był most sajgoński, który łączy centrum miasta ze wschodnią częścią metropolii. Z chodnika rozciąga się całkiem niezły widok na rzekę Saigon i panoramę miasta. Po jednej stronie piękne budynki, tutaj mamy centrum biznesowe, a druga jeszcze nie zagospodarowana, to sieci rybackie widać. Mam moci czekoladowe. Po 20 minutach już się... Dokładnie, zostałem rozmroziło. zamrożone i była informacja, że w lecie trzeba poczekać 20 minut, w zimie 40. Tylko zastanawiam się, co nie rozumiem przez zimę, skoro oni tu śniegu nie mają. No ale dobra. Dobra. Mięciutkie. O kurczę. Dobre? Dobra. Moci to taka osłonka grubsza, powiedzmy z mąki ziemniaczanej, taki trochę żelek, a w środku jest pianka, no i czasem jakiś syrop. To akurat jest pianka czekoladowa i syrop czekoladowy. Najlepsze jedliśmy wąktał kokosowe. Dokładnie. W Saigonie wciąż widać duży kontrast między bogactwem a codzienną prostotą życia. Po jednej stronie rzeki wnoszą się nowoczesne osiedla i wieżowce, a po drugiej wciąż mieszkają rybacy w skromnych domach. Te dwa światy dzieli tylko rzeka, ale różnica między nimi jest ogromna.
W Wietnamie praktycznie wszystkie bankomaty już pobierają prowizję. Nawet te, które znaleźliśmy w internecie, że nie powinny pobierać, to i tak już pobierają. I to bardzo spore prowizje, bo 50 000 dongów. Ten jedyny jaki znaleźliśmy, który jeszcze nie pobiera żadnych prowizji. Ewenement był jeden bankomat, który chciał od nas prowizję niezależną od kwoty wypłaty 550 000 dongów. To jest w ogóle jakiś żart. Dobrze, że przynajmniej ta kwota się wyświetliła i mogliśmy anulować transakcję, bo ta kwota była niepoważna. Samo 50 000 dongów to jest jakieś 9 zł, więc sporo, naprawdę. Ale cel osiągnięty. Po 2 dniach w końcu mamy pieniądze. Znowu jesteśmy milionerami. Jeżeli lecicie do Wietnamu na dłużej i nie chcecie przepłacać za kartę SIM i internet i numer telefonu, to nie kupujcie jakby karty na lotnisku, tylko jest bardzo wiele takich punktów, zarówno Vinafonu, jak i Vitelfon, w których możecie zarejestrować swój numer i kupić taki pakiet przedpłacony. Jest jeden minus, że w tym punkcie poproszę Was o paszport, więc wszystkie Wasze dane zostaną zarejestrowane. Na lotnisku nikt o paszport Was nie poprosi. Musicie tylko też zwrócić uwagę na to, czy w Waszej ofercie jest numer telefonu, bo na przykład my kupiliśmy jedną kartę z samym internetem i był to problem, gdy chcieliśmy robić na przykład zakupy. Dlatego, że kurier musiał się jakoś do nas zadzwonić, więc wszystkie zakupy były robione na mój numer telefonu, a Dawid miał tylko dostęp do internetu. W takich punktach pakiety są około 2 razy tańsze, więc szczerze powiedziawszy, chyba teraz kupilibyśmy tylko jedną kartę na lotnisku, a drugą kupili właśnie w takim punkcie. Jesteśmy w drogerii. Tutaj jest kasa, a nad nią jest ołtarzyk. Ciekawe. Jeżeli chodzi o zakupy, zdecydowanie polecam Lazadę. Naprawdę bardzo sprawne dostawy, zero problemów. Czy za pobraniem, czy normalna paczka. Zawsze pan zadzwoni, poczeka na dole, nawet ma wydać, no bo tym razem niestety nie miałem drobnych, ale bezproblemowo. Bardzo mi się podobają tutaj zakupy. A paczka z Chin idzie do tygodnia z gwarancją dostawy. Tak naprawdę przyszła mi nawet 2-3 dni wcześniej niż powinna, a jest podczas zawierania umowy, podczas zakupu informacja, że jeżeli przyjdzie później, to nawet dają rekompensatę. Chyba tam w okolicach złotówki dziennie, za każdy dzień opóźnienia, ale zawsze coś. Ale paczki z Chin no szybko przychodzą, no nie ma co się dziwić, bliziutko jesteśmy. Jest godzina 16:30, my wracamy już do naszego mieszkania. Żegnamy się z Ho Chi Minh, bo jutro wyjeżdżamy, lecimy prosto na Bali. Ho Chi Minh generalnie i w ogóle Wietnam bardzo nam się spodobał i na przykład ja czuję pewien taki niedosyt, jeżeli chodzi o Wietnam. Głównie dlatego, że nie byliśmy na północy, bo tam jest teraz zimno. Dlatego, że też pracujemy i tu żyjemy, a niekoniecznie zwiedzamy i podróżujemy pomiędzy różnymi atrakcjami Wietnamu. Na pewno tu wrócimy, już to wiem, bo mamy jeszcze kawał państwa do przejechania, więc myślę, że z plecakami będzie łatwiej. Może zrobimy prawko na skuter, żeby też się nim trochę poprzemieszczać. Wietnam jest takim naprawdę fajnym miejscem, żeby do niego przyjechać, dlatego że nie jest aż tak turystyczny z jednej strony, z drugiej strony jest nadal tani i jest bardzo dużo fajnych rzeczy, które można zrobić w fajnej cenie. Jest zorganizowany, zurbanizowany, jest łatwa możliwość transportu, bo na przykład w mieście w porównaniu do Dżakarty to są dwa światy. W Dżakarcie ani razu nie jechaliśmy autobusem, bo po prostu się nie dało, bo jazda autobusem zajmowała tyle samo, co przejście na piechotę, a tutaj w Ho Chi Minh jest naprawdę wygodnie, więc
Ja daję, jeżeli chodzi o Wietnam, daję mu 5 na 5 gwiazdek, bo naprawdę jest to bardzo ciekawe państwo. Całkiem dobre jedzenie, chociaż obiadowe niekoniecznie. Jest w miarę okej, jeżeli chodzi o tą masową turystykę, jeszcze nie ma jej za dużo. I nie mogę się już doczekać, aż pojedziemy na północ z plecakami, na motorach i zobaczymy inny Wietnam, inną część Wietnamu. Ale fajnie to wygląda. Pani mi tu położyła truskawki, nie wiem czy to widać, bo pan ochroniarz się z nas śmieje, ja nie wiedziałam dlaczego, a to dlatego, że to jest stoisko dla motorów. Jak ktoś jedzie motorem, może sobie kupić napój. Ty się bierz tą bagietkę i się nią ciesz, bo to ostatnia twoja bagietka przed powrotem do Polski. No, dokładnie. W Indonezji już nie ma takich pyszności. A bardzo są dobre. Średnia waga to 66 kg, jaką założyli. Chyba waga Azjaty. Mega przypadkiem znalazłam w jednym ze sklepów w Wietnamie bardzo podobną do mojej sukni ślubną, dużo niższej cenie. Więc postanowiłam z Dawidem przejść się na taką ulicę właśnie ślubną tutaj w Ho Chi Minh w Wietnamie i poszukać sukienki, może trochę innej niż tą, którą kupiłam w Polsce. Robimy rozeznanie, oczywiście Dawid sobie wyszedł zaraz po tym, jak wybrałam sukienki, żeby je przymierzyć. Na razie przymierzyłam 3, w tym jedną na poprawinę. Nic jeszcze nie znalazłam takiego, co by mnie zachwyciło, oprócz tej pierwszej. Szukam alternatyw i w ogóle mega ciekawie to wygląda. Ceny są dużo niższe niż w Polsce, nie ma co się dziwić, ale za transport też będzie trzeba zapłacić, więc zobaczymy, czy nam się będzie to po prostu opłacało. Panie mi tutaj szykują suknię, robią zdjęcia i wysyłają z cenami. Znowu te piękne wietnamskie buciki. Generalnie w Wietnamie to nie jest popularne, żeby taką sukienkę ślubną kupować, dlatego że bardzo wiele kobiet po prostu wynajmuje, i mężczyzn też, wynajmuje stroje weselne na sesję zdjęciową. Więc w tych salonach to nie jest tak, że masz sukienki do zakupu, tylko często do właśnie wynajęcia jest od razu makijażystka, jest fryzjerka, po prostu od zera was upiększają i później przychodzi fotograf, idziecie na taką sesję i sukienka jest zwracana. Z tego co wiem też, sporo pani młodych ma parę sukienek już na sam ślub, więc też one je wynajmują. Gdy wchodzę do sklepu, żeby się zapytać, czy mogę kupić sukienkę, jest lekkie zdziwienie, ponieważ te sukienki są drogie. Oczywiście jest to i tak ułamek ceny tego, co my płacimy w Europie. Po tym, jak już ktoś mi powie, że tak, dobra, uszyjemy ci sukienkę, ja mówię, że mam tylko 2 tygodnie. Więc znowu, no okej, raczej się zgadzają, raczej 2 tygodnie to nie jest problem. Problemem jest raczej to, że pomimo tego, że mam 1,68 m wzrostu, to ja jestem wysoka tutaj w Wietnamie. I to już jest problem, bo o ile rozmiar jeszcze jakoś jestem w stanie dobrać, o tyle długość tych sukien jest taka, że gdybym chciała założyć jakieś wysokie szpilki, no to się nie da. Pani mi właśnie powiedziała, że w Wietnamie też mają czerwone właśnie ślubne sukienki. One wyglądają w ten sposób. Są proste u dołu, mają takie rozcięcia. Zakładam, że coś jeszcze pod spód się zakłada. Bardzo ładne. Kurczę, czerwona sukienka na ślub. A może pójdę w czerwieni. Tak wyglądają właśnie tradycyjne suknie. I widzicie, że mężczyźni też ubierają tradycyjne szaty. O,
i to, o czym mówiłam, widzicie, to jest studio. Macie zdjęcia, make-up i w ogóle sukienki, wszystko już na miejscu. Przecudowne są te sukienki. Może namówię Dawida, ubierzemy czerwone wdzianka.